Witam serdecznie, następny dzień. Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. Na samym wstępie dziękuję jak zawsze za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Mogę Wam pokazać ciekawostkę przyrodniczą. Zobaczcie, jakiego mamy gościa w domu. Największa modliszka, jaką do tej pory widziałem na Filipinach. Ma, myślę, jakieś koło 7 cm. Więc z góry zakładam, że jest to samica, bo samice są większe. W końcu zjadają swoich facetów w trakcie kopulacji i one są z reguły większe, z tego co widziałem na dokumentach. Jest poranek, idę do wujka, pożyczymy jego samochód, żeby podjechać do mechanika no i być może będzie tak, że będziemy musieli znowu jechać gdzieś po jakieś części do samochodu. Fajnie było, jakby była oficjalna diagnoza, co jest nie tak z samochodem, kiedy to będzie zrobione, ile to będzie kosztowało i tak dalej. Ale zobaczymy, czy to się dzisiaj, czy takie informacje uda się dzisiaj uzyskać. Jest chwila po godzinie 8, także zajmiemy się tym od rana, zobaczymy, ile czasu nam to pochłonie i czy uda się coś dzisiaj podubać przy domu. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Podnośnik z koszem. Rescue vehicle. Coś jak ambulans. Co tu się dzieje? Zamieszanie. Nie wiem, mało ważne. Idziemy pożyczyć samochód do wujka. Autko w stanie agonalnym. O, tu leży część silnika. Tu pootwierane. Nie ma szans. Myślę, że nie ma szans, żeby jeszcze jutro auto było odebrane. Dzisiaj nie mamy więcej informacji. Otwierają dalej. Zobaczymy. Zobaczymy jutro po południu. Kolejny update odnośnie samochodu. Na ten moment jeszcze żadnych części nie musimy kupować. Tylko sprawdzają. Jesteśmy w Lazji, nie mamy samochodu, także trzeba skorzystać z możliwości, z okazji, żeby podjechać na większe zakupy spożywcze, bo już żona wczoraj narzekała, że za bardzo nie ma wyboru, co tu robić, gotować, że praktycznie to samo. Także uzupełniamy się w jajka, warzywa, w owoce. Pili ko aning saging. I jeszcze ona wzięła jakieś banany, ale na co takie zielone banany? Ona będzie sporo. What you gonna do out of it? What do you think? What? I'll sit on it. A, że ona będzie na nich siadać, mówi. Ha? No i kadaghan anak te, katuwa ra te, pwede? I told them what you're gonna do with that. It's in the vlog. You have to boil that and you can To sit on it? Kana ra te. Ug apili kog duha ka patatas te. Kana ra te. Talong ni ma. What is funny? You are happy? I was asking what we gonna do. Asaan sa patatas kakailan ko? Kana ra te. No, tak się kupuje węgiel na grilla w takich torebeczkach. 70 peso za torebeczkę. Za jedno rozpalenie. Tam jakiś event. Coś tłumaczą. Tam rybki, mięsko. Did you pay? No, I did not pay. Już w ciuchach roboczych, także za chwilę kontynuujemy. Mamy pierwszego poszkodowanego klimatu na Filipinach. Pierwsze uszkodzenie, a mianowicie magnes z wieliczki. On tu jest z jakiejś takiej płyty z klejki wiórowej. No i tutaj była jeszcze sól z kopalni. Jak widać, sól
jako że jest bardzo hygroskopijna i pochłania wilgoć z otoczenia, to sól pobierała tą wilgoć, następnie nasiąkał papier, no i magnes zaliczył techniczny knockout. Także na Filipinach tego typu magnesy nie, tylko coś po prostu solidnego, czy jakieś cementowe. Gdańsk z bursztynem jeszcze się trzyma, no ale tu jest bursztyn w butelce, także on soli nie zbiera z otoczenia. Wody, przepraszam. Reszta wygląda ok. No ale wieliczka już nie nadaje się do niczego, nawet ta sól nie jest do wykorzystania, bo została z niej tylko taka gąbka. Zobaczymy, co uda się dzisiaj zrobić, bo w tej sypialni, co wczoraj zakładałem płyty, już nie ma tak dużo do zrobienia. Zajmę się trochę drzwiami, pocuduję trochę z tymi drzwiami, co tam były. A jeżeli bym miał jakieś momenty przestoju, bo te drzwi też będę musiał poimpregnować, żeby kontynuować, muszę je wynieść sobie na zewnątrz i stopniowo po prostu wszystko robić, to myślę, że zacznę rozbierać powolutku sobie ściany tutaj w tej części jadalnej, bo tu też będzie ten bambus wymieniany, zrywać to wszystko, impregnować, lakierować i szykować do zamykania w przyszłości bambusem z tej strony. Tą ścianę też trzeba zerwać, trzeba tutaj zobaczyć tą konstrukcję, jak to jest zrobione, przerobić tą konstrukcję, pomyśleć, jaki wymiar okna tutaj będzie. To samo tam, także pracy jest, nawet bez samochodu jest co robić, także nie ma z tym problemu, nie będzie dużego przestoju w związku z tym, że nie ma samochodu, że nie ma co robić, bo nie ma materiału. Materiału jeszcze trochę jest, impregnatu trochę jest, lakieru też trochę jest, także można sobie kontynuować. Mamy drzwi na zewnątrz, plan jest taki: zerwać tą płytę, troszeczkę je przerobić, poimpregnować i spróbować je spasować z powrotem na miejsce. Czy to się uda dzisiaj? Wątpię przez proces schnięcia, no ale zobaczymy, to są drzwi próbne, czy uda się te drzwi stare odnowić i wykorzystać. Drzwi zamontowane, z tej strony, jak mówiłem, będzie bambus, także z tej strony stają gołe. W międzyczasie był majsterek, ten co tutaj domy buduje, bo rozważamy wybudowanie czegoś nowego, zlecić komuś po prostu z tyłu. No i są różne pomysły na to wszystko. Zobaczymy, czy gdzieś dojdziemy do porozumienia. A teraz idę, bo widzę, że tutaj przyszła Ernestine. Tutaj Elvis sobie miejsce znalazł, gdzie sobie odpoczywa obok domu. Na kawałku piasku Elvis plażuje. Szczeniaki razem z nim. Dzisiaj Elvisowi było tak ciepło, że po raz pierwszy wszedł do domu i położył się na posadzce betonowej w domu. I normalnie sobie leżał. Także może jeszcze jest trochę i nauczy się, bo już jedzenie, że nam prowadzicie, jak już szedł do domu, to mu jedzenie podać w domu, ale nie chciał jeść wtedy. Ale może jeszcze trochę i zacznie. Jak zobaczy, że nie jest wypraszany, wyganiany, przeganiany, to może zacznie sobie czuć się swobodnie w domu, że będzie sobie mógł tam wejść i spać, nawet jak będzie miał taką ochotę. Chociaż nie wydaje mi się, bo to jest pies, co ma swoje lata i on, myślę, że nie chciał być ze zamkniętymi drzwiami w nocy. A może potrzebuje jednak takiego kontaktu i takiej formy miłości ludzkiej. Nie wiem, czas pokaże. Jeden pieniek był, nie ma. Drugi pieniek był, nie ma. Trzeci pieniek był, praktycznie nie ma. Dopala się kawałek tego machonia, co był cięty. Tutaj kolejny pieniek. Tam przeciekająca rurka, ale znowu zapomniałem o tym preparacie do spawania rur. Więcej będzie przeciekała. To jest darmowa woda, może się lać, nie ma problemu. Kurde, tylko tutaj. Ile tu już się udało zrobić, jeżeli chodzi o pozbycie się tych pięków. Nawet ciężko jest zlokalizować. 2, 3, 4, 5, 6.
Dużo pięków zostało wypalonych. Można to zobaczyć w tych pierwszych vlogach, tu przyjechaliśmy. Jaki tu był Saigon. Ale już się robi coraz więcej miejsca. A Tulfi chodzi i pomaga w recyklingu. Tulfi znosi śmieci. Bringing trash. Thank you. Thank you. I do śmietnika. A dzisiaj w ogóle nie mam tego nagranego, ale mówi do mnie żona, że co Tulfi gryzie, co on zabawkę sobie znalazł. Patrzę, a to obeschnięty, jeszcze normalnie z kręgosłupem. Nie wiem, może miał, jak żył, 25 albo 30 cm długości. Wąż. Co innego go zabiło, bo już było od słońca wysuszony. Był taki jak gryzak, jak zabawka dla psów. I Tulfi sobie oprawiał cię węża, ale mu zabrałem i też rzuciłem do ogniska. Nie chcę, żeby znosił martwe zwierzaki do domu jako w formie zabawki. Jest nad czym myśleć odnośnie tych propozycji. Teraz mamy propozycję, dzisiaj jak był majsterek, żeby postawić tutaj jeden budynek, w którym będą dwa oddzielne pomieszczenia dla dwóch różnych gości, grup gości, bo będą tam podwójne łóżka. Znaczy pojedyncze, które będą można mieć łóżko dla dwóch osób. Taki dobry domek właśnie dla dwóch osób. Jeden i drugi, czyli w sumie 4 osoby. Bardzo prosty plan na planie, bo to są niewielkie konstrukcje. One mają mieć 3,30 na 3,30 główne pomieszczenie, ta sypialnia, która będzie też takim pokojem dziennym. Dodatkowo zewnętrzna toaleta z drzwiami, że ona już była poza obrysem tego 3,30 na 30 i z przodu jeszcze na 1,50 m wypuszczony na zewnątrz przez całą długość budynku, czyli przez 6,60 taki taras, gdzie można będzie sobie usiąść i odpoczywać. Gdzie jeżeli taki budynek stałby tutaj, no to 6,60 na 3,30 plus 1,50 m w tamtą stronę, czyli na 4,80 z drzwiami na tą stronę, z tarasem z tej strony, żeby można sobie było iść tam. Tam za tym mówię, to nie jest nasza działka, tam będzie jakiś płot potem, więc z tamtej strony byłaby łazienka kopana ze zbiornikiem. I kwestia tylko tego jest taka, że jak zrobiłem sobie plan w skali, z zachowaniem skali, bo żona ma trochę mniejszą orientację przestrzenną i trochę ją to czasem zawodzi, że jak jej mówię, to jest metrów kwadratowych podłogi i tak dalej, że ta sypialnia w sumie będzie niewiele większa niż te nasze sypialnie, które mamy tam, bo chciałam mieć jakieś miejsce, wiadomo, tutaj ludzie na Filipinach to nie gotują jakoś specjalnie, no ale fajnie by było mieć jakieś miejsce, żeby mogli sobie przyrządzić pokarm, jak mieli ochotę, że mogli sobie wodę ugotować i kawę zrobić chociażby. No ale jeżeli byśmy wystawili im butlę, zrobili taką wspólną kuchnię na zewnątrz na tarasie, to mogą być całkowicie inni goście, jeżeli chodzi o personalia, i ktoś może zawzięcie gotować i będzie gotował tam chłosą na tym tarasie, a ktoś może w ogóle chodzić sobie po knajpach i nie mieć ochoty tego słuchać nawet w domu. Więc jest jeszcze opcja, żeby zrobić taką kuchnię z tyłu, tam obok łazienki gdzieś, może też wspólną, albo dwie pojedyncze mniejsze. No ale to jest właśnie temat do przemyśleń, tutaj jest dużo do przemyślenia. Koszt takiej inwestycji, taki budynek z dwoma oddzielnymi, nazwijmy to, mieszkaniami, pokojami, jakkolwiek to nazwiecie, w okolicach 300 000 peso na gotowo, że tylko potem dokupić łóżka, jakieś tam meble i można to wynajmować. Czas realizacji mówił, że jakieś 1,5 miesiąca, że 2 tygodnie, jakbyśmy się zdecydowali, podpisali umowę, no akurat dym na mnie leci, że jakbyśmy się zdecydowali, podpisali umowę, to 2 tygodnie, zanim materiały przyjadą, bo oni skądś tam je biorą. Dużo realizacji mają tutaj na Siquijorze ci ludzie. 2 tygodnie, zanim materiały zjadą. Yes, babe? No, żona coś chce. 2 tygodnie, zanim materiały zjadą i wtedy mogą zaczynać. Z wliczonym kopaniem, tak jak mówię, kanalizacji. No i na gotowo z podpięciem wody, ze wszystkim. Przeliczając na zwrot w wysokim sezonie, 6 miesięcy wysokiego sezonu, no to dość szybko by się to mogło zwrócić. No ale zobaczymy. Idę zobaczyć, co żona chce, co się stało. Jest. Can we change
some salt. A, trzeba piasek w kuwecie wymienić Because musowy. it's dry, just dry. Dobrze, biorę się za wymienianie piasku. O, i dzisiaj przyjechały kolczyki dla Ernestine, tak jak mówiłem, zgubiła. That's dirty and smelly. I think the dog will be in there. It's really Przyjechały strong. kolczyki. I put No, kolczyki przyjechały. Dobry chłopiec, ostatni raz siku i piasek do wymiany. Musi siku. Musi siku. Albo mi się wydaje, albo bardzo dynamicznie zaczął rosnąć ostatnio. Did she pee? Or he pee? Or... Jak dzisiaj leżał, spał i się wyciągnął, taki wyciągnięty leżał, jaki on jest długi już. Tak na początku miał jakiś problem ze wzrostem, a teraz wydaje mi się, że naprawdę dynamicznie zaczął rosnąć. Jeszcze jakaś potrzeba, czy mogę to wyrzucić? Dobra, idę to wyrzucić. Jak to się mówi, o wilku mowa. Opowiadałem wam o wężu. Stoi żona tutaj przy piasku. A teraz Rosie. Ktoś znalazł, wygląda jak ten wąż morski chyba, albo to jest po prostu przez to, że jest już dość popsute. Te biało-czarne paski ktoś chyba zabił, bo to jest normalnie z kręgosłupem, węże mają kręgosłup. No z kośćmi w każdym bądź razie. No i gdzieś to psy znalazły, trzeba to wrzucić do ognia i trzeba ten piasek w końcu zmienić, bo mnie to teraz odciągnęło od piasku. Końcówkę tego vloga dogrywam już następnego dnia rano, bo to co nagrałem wieczorem po prostu się nie nadawało przez wzgląd na światło. A mianowicie wydaje się, że decyzja powiedzmy na 80% jest już, nie no, decyzja jest podjęta prawie że na 100%, tylko kwestia dogadania projektu tego, co ma tutaj być. A mianowicie tutaj za domem miałby powstać budynek z 2 oddzielnymi pomieszczeniami i wejściami. Takie miejsca, gdzie będą stały łóżka i ewentualnie jakieś małe stoliki, jak ktoś pracował na laptopie, jakaś komoda. Takie podwynajęcia, 2 oddzielne, nie wiem, nazwę tego apartamentu, mogę go nazwać pokojem z łazienką, każdy z oddzielną łazienką. Plan jest na to taki, że tak jak teraz stoję, to jest bez wymiarów podane. No ale 3,30 na 3,30 pomieszczenie, a ta długa krawędź tylnia to by było wtedy 6,60. To co jest z przodu narysowany ten prostokąt to jest dodatkowo taki taras do siedzenia, 1,50 m na 6,60. Czyli całość byłaby 4,80 na 6,60 plus łazienka z tyłu, tak jak tutaj jest na rysunku, te wszystkie kreski, tam różne pomysły były, a tam były 2 oddzielne niewielkie łazienki z prysznicem, z kibelkiem i ze zmywakiem, żeby umyć sobie ręce, ze zlewem znaczy się. Jesteśmy na etapie dogadywania tego z ludźmi, którzy mieliby to zrobić. Miałoby to być zrobione w tempie dość szybkim przez nich od podstaw do końca, a ja bym sobie kontynuował po prostu z domem swoim własnym tempem, samodzielnie. A tutaj doszłyby 2 miejsca pod wynajem i stałyby tak jak teraz na tej kartce pokazuję, czyli tarasem w tą stronę z wyjściem na ten podjazd, na tą drogę i do morza. Pozwolenie na budowę nie będzie żadnym problemem, bo to trzeba pozwolenie z barangaju, tak jak wszystko, no to ewentualnie załatwi wujek. Wujek rano już przyjechał teraz z jakimiś wieśćmi od mechanika, ale to pokażę wam w kolejnym filmie, który zacznę za chwilę, bo jest poranek. Miałem się brać za pracę, no ale jednak będziemy musieli jechać do sklepu po części samochodowe, ale to już w następnym vlogu. Na ten moment dziękuję wam za wszystkie komentarze, lajki i witam nowych subskrybentów. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Do zobaczenia jutro. Dla was to będzie jutro, a ja zaczynam nowy vlog za chwilę. Na razie.